Upadek Dubaju. Czy i kiedy to nastąpi? Witajcie! 4 stycznia 2010 roku cały świat skierował swoje oczy na Dubaj. Tego dnia oficjalnie oddano do użytku Burcz Khalifa, obecnie najwyższy budynek na świecie. Konstrukcja wysoka na 828 metrów skupia w sobie jak w soczewce całą charakterystykę tego miasta. Jego blichtr, przepych, luksus i ekstrawagancję. Jednak takie pokazowe inwestycje mają na celu jeszcze jedną rzecz. Przykryć problemy tego miasta, tworząc jego wyidealizowany na całym świecie wizerunek. Dlatego też dzisiaj zapraszam Was w podróż do największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i podkreślmy to wyraźnie, że nie będzie to wycieczka po jego najpopularniejszych atrakcjach. Zapraszam zatem do oglądania. A zapomniałbym. Pamiętajcie proszę o pozostawieniu subskrypcji oraz polubieniu materiału, jeśli to możliwe, ponieważ w dalszym ciągu wielu spośród widzów niestety tego nie zrobiło. A tym, którzy są już w gronie subskrybentów, bardzo serdecznie za to dziękuję. Nie przedłużając zatem, ruszamy z produkcją. Biorąc pod uwagę położenie Dubaju, mogłoby się wydawać, że cała gospodarka zarówno tego miasta, jak i pozostałych Emiratów będzie opierać się na produkcji i eksporcie ropy naftowej. Prawda jednak jest taka, że surowiec ten zapewnia zaledwie 1% PKB Dubaju. Dochody tego miasta pochodzą obecnie w znacznej mierze z działalności sektora finansowego, handlu nieruchomościami, turystyki oraz przemysłu lotniczego. Oczywiście nie trzeba przypominać, jak trwająca od ponad roku sytuacja pandemiczna odbiła się zwłaszcza na tych dwóch ostatnich branżach. Właściciele luksusowych hoteli dotkliwie odczuli zamknięcie granic i wstrzymanie międzynarodowej turystyki, postulując odmrożenie gospodarki miasta jeszcze przed rozpowszechnieniem się zintensyfikowanych szczepień. W celu załatania dziur finansowych władze Emiratu były zmuszone do zaciągnięcia pożyczek wycenianych na setki milionów dolarów. Miało to jednak negatywny wpływ na dubajskie banki, bowiem w ich przypadku międzynarodowe agencje ratingowe obniżyły ich ocenę wiarygodności kredytowej. Rykoszetem oberwały również indeksy giełdowe, ponieważ ich spadki były zdecydowanie największe ze wszystkich pakietów w Zatoce Perskiej. O ile branża turystyczna oraz pośrednicy obrotu nieruchomościami prędzej czy później planują powrócić do poziomu sprzed pandemii, o tyle w gorszej sytuacji znalazł się przemysł lotniczy. W zeszłym roku linie Emirates przewoziły aż 95% pasażerów mniej niż w roku 2019. Do tej pory działalność przewoźnika opierała się w znacznej mierze na ruchu przesiadkowym między Europą, Azją i Australią. Geograficzne położenie Dubaju zapewniało dogodne możliwości przesiadek, zwłaszcza w połączeniach między Australią i Starym Kontynentem, które ze względu na znaczną odległość przez wiele lat nie dało się realizować bezpośrednio. Problem wynika z tego, że międzynarodowy transport lotniczy będzie miał poważne problemy, by powrócić do dawnych zwyczajów. Wynika to nie tylko z ograniczeń nakładanych przez poszczególne rządy, ale także ze względu na rosnącą świadomość dotyczącą zanieczyszczeń związanych z międzykontynentalnymi podróżami lotniczymi. W przeliczeniu na jednego pasażera podróż z Londynu do Dżakarty z przesiadką w Dubaju powoduje emisję 2 ton dwutlenku węgla. O ile rozwój gospodarki Dubaju nie opierał się w całości na eksporcie ropy i jej produktów, tak historycznie miasto było bardzo ważnym ośrodkiem handlu złotem. Sam proceder wymiany handlowej raczej nie wzbudza żadnych podejrzeń, jednak pochodzenie kruszca już tak. Większość dubajskich firm sprowadza bowiem złoto z terenów Afryki. Dla przykładu 95% złota wydobytego w Sudanie trafia na rynek w Emiratach. Kopalnie w tej części świata najczęściej zarządzane są przez uzbrojone bojówki, które w dużej mierze odpowiedzialne są za burzliwą sytuację polityczną i społeczną w kraju. Nie trzeba chyba też mówić, że warunki pracy przy wydobyciu złota w takich miejscach raczej nie należą do najbardziej cywilizowanych i często prowadzą do śmierci niewolniczo wręcz wykorzystywanych górników. Zresztą, jeżeli chodzi o kwestie praw pracowniczych, również i Dubaj nie jest przykładem do naśladowania.
Jeszcze w czasach boomu gospodarczego międzynarodowe organizacje ostrzegały, że pracownicy pochodzący z biedniejszych krajów arabskich lub Azji Południowo-Wschodniej przebywają tam często w urągających warunkach mieszkaniowych, pracując za głodowe stawki lub pozbawieni paszportów, traktowani są jak współcześni niewolnicy. Władze Dubaju, rzecz jasna, zaprzeczały tym doniesieniom. Jednak z drugiej strony bardzo starannie pilnowały, by prawda o standardzie życia imigrantów nie wychodziła na jaw. Sytuacja robotników stała się jeszcze gorsza w trakcie trwającej pandemii. Załamanie gospodarki sprawiło, że utknęli oni na dobrą sprawę w Dubaju bez możliwości pracy, zaś na powrót do domów nie mieli po prostu pieniędzy. Nie ma się zatem co oszukiwać. Dubaj zaplanowany został jako lokalizacja dla najbogatszych mieszkańców i najzamożniejszych firm. Ci jednak również czasem zdają się nie doceniać starań lokalnych władz, czego przykładem są archipelagi sztucznych wysp, które również stały się jednym z symboli tego miasta. Planowano łącznie 10 takich inwestycji, jednak sukcesem można nazwać tylko jedną z nich, Palm Jumeirah. Pozostałe projekty jednak mierzą się z wieloma problemami. Bliźniaczy archipelag Palm Jebel Ali nie został nawet ukończony, gdyż prace budowlane zostały zawieszone w 2008 roku. Niemniej ambitny projekt The World również ma problemy ze znalezieniem chętnych na zabudowę wysepek ułożonych w miniaturowe kontynenty. Projekt Waterfront został całkowicie porzucony. Jednym z najważniejszych powodów tych komplikacji był kryzys finansowy z 2008 roku, który nie ominął również dubajskich deweloperów. Mieszkańcy ukończonego Palm Jumeirah nie są jednak do końca zadowoleni z ich nowych domów, także z innych powodów. Okazuje się bowiem, że inwestor musiał zwiększyć gęstość zabudowy, aby pokryć rosnące koszty konstrukcji. Nie spodobało się to oczywiście nabywcom, którzy czuli się wręcz oszukani, będąc stłoczonymi na sztucznych wyspach. Okazało się również, że woda znajdująca się między poszczególnymi liśćmi szybko zbierała zanieczyszczenia i nabierała wyjątkowo nieprzyjemnego zapachu, bowiem zewnętrzna część archipelagu uniemożliwiała wymianę wody morskiej. Również i najzamożniejsi mieszkańcy Dubaju zwracają uwagę na rosnące koszty życia. O ile kraj ten szczyci się zerowym podatkiem dochodowym, zaś VAT wprowadzono tam dopiero w 2018 roku, tak imigranci z krajów zachodnich zwracają uwagę na wysokie koszty żywności, mieszkań oraz brak zabezpieczenia socjalnego dla mieszkańców, którzy w wyniku pandemii utracili swoją pracę. Zresztą cały projekt rozwoju Dubaju przy pomocy megalomańskich inwestycji w infrastrukturę nie zakładał tak mocnego i długotrwałego zamknięcia gospodarki, a działalność przemysłu budowlanego i deweloperów wymaga ciągłych inwestycji i zabudowania nowych terenów. Dlatego też należy się zastanowić, na ile nagła ekspansja miasta będzie mogła być utrzymywana w przyszłości. Nie tylko pod względem nowych inwestycji, ale także utrzymania istniejących budynków. Nie wolno zapominać, że nagły rozwój Dubaju jest kwestią tak naprawdę ostatnich 60 lat, zaś znaczna część miasta jest pewnie młodsza niż część z nas. Oprócz sztucznych wysp i ogromnych wieżowców, Dubaj to jedno z największych lotnisk na świecie i ogromna sieć autostrad, a ich negatywny wpływ na funkcjonowanie aglomeracji miejskich w przypadku amerykańskich miast omawiałem w jednym z poprzednich odcinków. Pojawia się więc pytanie, czy Dubaj będzie sobie w stanie pozwolić na utrzymanie i ewentualne remonty tej wręcz ogromnej infrastruktury i zabudowy za kilkadziesiąt następnych lat. Czy konstruowanie kolejnych centrów handlowych i luksusowych apartamentowców będzie aby na tyle wydajne przy ich sprzedaży i eksploatacji, aby w dostatecznym stopniu napędzić gospodarkę tego bliskowschodniego molocha? Tutaj wszystko zależy od dalszego działania lokalnych władz, które prędzej czy później będą musiały przeprowadzić gruntowną analizę dalszego rozwoju gospodarczego Dubaju i dokonać niezbędnych zmian w jego strukturze gospodarczej. Równie mocarstwowe plany rozwoju przewiduje Egipt, który ze względu na jego położenie bezpośrednio konkuruje z Dubajem. Tamtejszy rząd dużą
wiarę pokłada w rozwój przemysłu technologicznego. Podobnie jak w przypadku Emiratów, egipska gospodarka nie opiera się w całości na eksporcie ropy naftowej. Jednak równie istotnym zagrożeniem dla pozycji Dubaju może okazać się postępujący rozwój Afryki, napędzany licznymi inwestycjami, które finansowane są z pożyczek udzielanych przez chińskie banki. A za tymi inwestycjami idzie również wzrastający poziom jakości życia w tym regionie. Oprócz Egiptu, wśród krajów, które mogą odgrywać coraz ważniejszą rolę w gospodarce tego kontynentu, wymienia się chociażby Rwandę czy Senegal. Dalsze opieranie gospodarki o wydobycie ropy może być zgubne dla pozostałych krajów świata arabskiego, które są oczywiście w znacznym stopniu powiązane gospodarczo ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zasoby tego surowca najprawdopodobniej wyczerpią się jeszcze w tym wieku, zaś postępujące zmiany klimatyczne wymuszają stosowanie alternatywnych paliw. Zresztą już teraz, w miesiącach letnich, średnia temperatura powietrza w Dubaju przekracza 35 stopni. Zaś niewiele wskazuje, by klimat ten miał w najbliższej przyszłości złagodnieć. Z mojego subiektywnego punktu widzenia jest jeszcze jedna wada tego miasta, a mianowicie nagły rozwój Dubaju sprawił, że aglomeracja może wydawać się po prostu sztuczna. Szerokie autostrady, szklane fasady wieżowców i sztuczne wyspy są dosyć kontrowersyjne, jeśli chodzi o ich odbiór. Ich zwolennicy będą przekonywać, że tak wygląda właśnie nowoczesne miasto korzystające z dobrodziejstw rozwoju techniki. Zaś przeciwnicy tej urbanistyki zwrócą uwagę na nieprzystosowaną do ludzkiej percepcji skalę zabudowy oraz porzucanie lokalnej kultury budowlanej na rzecz zglobalizowanej architektury biurowej. Jednak ostateczną ocenę pozostawiam oczywiście Wam. Przykładem ku przestrodze władz Dubaju może być tutaj Caracas, stolica Wenezueli. W czasach naftowego prosperity to południowoamerykańskie miasto również przeżywało rozwój, jednak nie tak gwałtowny jak w przypadku Emiratów. Mieszkańcy, wspominając dawną świetność, zwracają jednak uwagę, iż ówczesne Caracas było miastem wielu kultur z bogatą ofertą restauracji, klubów i galerii. Powodem do dumy było również otwarcie w latach 80. sieci metra. Niestety, na nieszczęście jej mieszkańców, ekonomia Wenezueli opierała się praktycznie tylko na wydobyciu ropy naftowej. Brak rozwoju pozostałych gałęzi gospodarki doprowadził do zjawiska, które ekonomiści nazywają chorobą holenderską, czyli sytuacji, gdzie wydobycie i eksport znacznej ilości surowców naturalnych nie powoduje bynajmniej rozwoju ekonomicznego pozostałych sektorów przemysłu. Zawirowania polityczne oraz nietrafione decyzje wenezuelskiego rządu, problemy na rynku naftowym i zagraniczne sankcje pogrążyły ten kraj w ruinie. Jako początek kryzysu w Wenezueli podaje się rok 2010, czyli wtedy, kiedy świat podziwiał właśnie otwarcie Burcz Kalify. Problemy finansowe sprawiły, że Caracas nie przypomina już w ogóle miasta, które w latach 80. było jednym z przykładów szybkiego rozwoju urbanistycznego. Problemem jest również bardzo wysoki wskaźnik przestępczości oraz wszechobecna korupcja. Caracas jest rzecz jasna skrajnym przypadkiem, zaś Zjednoczone Emiraty Arabskie raczej nie popełnią tych samych błędów, jakich dopuściła się Wenezuela i jej rządzący. Jednak problemy wynikające z szybkiego i niekontrolowanego rozwoju mogą również powtórzyć się w Dubaju, o ile miasto to nie podniesie się z problemów wywołanych pandemią lub nie zmieni swojego podejścia gospodarczego. Ten dość egzotyczny miks nowoczesnej architektury, ogromnych nierówności i znacznej populacji zagranicznych specjalistów oraz wszechobecnego przepychu niektórych fascynował, część zaś ludzi po prostu odrzucał. Niezależnie od tego, czy model rozwoju tego miasta traktujemy jako sukces albo porażkę, nie jest już możliwe powtórzenie go w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. To, czy ten dubajski eksperyment się powiedzie, dowiemy się jednak dopiero za kilkadziesiąt lat. Ale dalsze dywagacje na temat przyszłości Dubaju pozostawiam już Wam i przyznam, że z chęcią przeczytam Wasze komentarze na ten temat. A na koniec dodam tylko, że jeżeli kiedyś tam się będziecie wybierać, to bardzo, ale to bardzo przestrzegajcie ograniczeń prędkości.
Zapewne słyszeliście o jednym z polskich youtuberów, który musiał zapłacić mandat w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Ja również się o tym przekonałem na własnej skórze, na szczęście mniej boleśnie. Ale uwierzcie mi, iż mało przyjemne jest zapłacenie 3 tygodnie po powrocie do kraju mandatu w wysokości 750 zł za przekroczenie zaledwie o 10 km na godzinę dopuszczalnej prędkości. Także jaki kraj, takie i mandaty. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, no i cześć!